Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj nagrywamy taki odcinek vlogowy i mam gościa. Przyjechała do mnie Eddie, prosto z nadmorza polskiego. Eddie jest influencerką, blogerką, zajmuje się zdrowym stylem życia, ale przez długie lata również zajmowała się produkcją sieci rybackich. To trochę z jednej strony, ale już się tym nie zajmuję, może na usprawiedliwienie. Odkąd przyjechała, nie mogę jej odciągnąć od swojego akwarium. Przeprowadziła bardzo dużo cennych obserwacji i też zadała mi milion pytań, na które próbowałam jej odpowiadać. I to skłoniło nas do tego, żeby nagrać dzisiaj taki filmik luźny. Jakie pytania najczęściej padają od ludzi, którzy nie mają akwarium? Czyli ode mnie. No, ale... Z rybami akwariowymi miałam styczność tylko gdzieś tam od starych wujków, czy z okresu młodości. Natomiast u Ciebie dopiero bardziej profesjonalnie zaczęłam obserwować to. I moje pierwsze pytanie jest takie, że czy ryby się przyjaźnią? A to już do pytań. Tak. Okej. I to jest trudne pytanie, bo wymaga bardzo złożonej odpowiedzi. Bo pytałaś o ryby, nasz kanał jest o welonkach, więc będę się skupiać na welonkach i na tym, co z własnych obserwacji widzę. Ja też przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie moje pytania dotyczą tylko Twoich ryb, bo ja właśnie patrząc na nie myślę sobie, czy ta się przyjaźni z tą? No dobra, to jest tak. Nie ma takich stricte przyjaźni 1 na 1, że będą papuszki nierozłączki, chyba że ktoś ma 2 ryby. Ale u nas bardzo fajne są różne interakcje społeczne. To, że na przykład często razem ze sobą pływają, ale też komunikują się i to jest śmieszne. Na przykład Fanta, jak przyjechała drugiego dnia, miała gorszy dzień i leżała sobie na dnie akwarium i kapitan ciągle do niej podpływał i się koło niej kładł. Nawet mam takie zdjęcia. I to wyglądało tak, jakby jej mówił: hej, wstań, wszystko będzie dobrze, na pewno... Cześć nowa, wiesz, chodź, my Cię tutaj lubimy. No właśnie, tak jakby ją pocieszał. A raz bardzo wcześnie rano wstałam i karmiłam ryby i Oreo spał. I widziałam, że Big Mac do niego podpłynął, go szturchnął i on się obudził i od razu poszedł na karmienie. A czy jest zauważalna taka przyjaźń, że jak pływa u Ciebie, przypuśćmy, 8 rybek, to czy widać, że na przykład Big Mac lubi sobie akurat z tą, a nie z innymi? Z innymi też żyje w dobrej komitywie, ale z tą jedną na przykład bardziej się przyjaźni. Czy to jest zauważalne? Wiesz co, mi się wydaje, że na przykład Halley jak przyszedł, to bardzo podążał i naśladował Big Maca, starał się go naśladować. I czasami widzę, że jak przepływa, to go tak muska od czasu do czasu. Takie spoufala się tak trochę, tak. Hej kolego. Tak. Teraz takie nietypowe pytanie, ale na pewno na czasie. Czy wśród ryb zdarza się homoseksualizm? Bo wśród innych gatunków zwierząt jak najbardziej. No wczoraj mnie tym pytaniem zabiłaś i pierwsza moja odpowiedź była taka, że u welonów prawdopodobnie nie. Ale trzeba byłoby się zapytać na przykład Big Maca, czy się czuje mężczyzną, czy nie. Nie omieszam jutro. Tak, jutro. Nie, a tak szczerze to po Twoim pytaniu, po tym jak Ci odpowiedziałam, poszukałam sobie trochę informacji w internecie, że o welonach faktycznie nie znalazłam nic takiego. Ale u innych ryb to się zdarza i zazwyczaj to jest między samcami. Są jakieś objawy homoseksualizmu i co ciekawe, to bardzo imponuje samicom. Tak, i są też inne gatunki ryb, które są transpłciowe, albo takie, które się rodzą mężczyznami i potem się zmieniają na kobiety. Czyli jak faceci między sobą tam próbują nawiązać jakąś nietypową przyjaźń, to kobieta wtedy się zaczyna interesować tym. Okej. I teraz tak, czy zastanawiałam się też, czy ryby mają dobrą pamięć. Bo przypuśćmy, pływa jakaś grupa ryb i nagle z jakichkolwiek powodów jest któraś z nich odłączona. Przypuśćmy stado. I po miesiącu, po 2, jakimś tam okresie czasu jednak wraca. Czy oni ją rozpoznają, czy traktują jako kogoś obcego, nowego, dołączonego, kto ty jesteś? Czy poznają, że kiedyś ją tu widzieli? Tak. I mówiłam o tym w swoich wcześniejszych filmach, których nie oglądałam. Ale mają taką pamięć, że poznają przede wszystkim osobę, która ich karmi i najwięcej z nimi interaguje, ale poznają też swoich współtowarzyszy i czasami okazują im sympatię lub brak. Co ciekawe, też pamiętają, jakie miały społeczne interakcje. Na przykład jeśli jakaś ryba źle się była łobuziakiem, się źle zachowała, to będą sobie to pamiętać. Wrócił ten, co się kozaczył. Ale też ich pamięć, bo się mówi po angielsku, że to jest pamięć złotej rybki, goldfish memory, a to wcale tak nie jest, bo mają pamięć, która może mieć kilka miesięcy nawet. I nie tylko chodzi o to, że do swoich współtowarzyszy w akwarium, ale też na przykład do dźwięków, można je tresować dźwiękiem, albo na przykład jakimiś przedmiotami będą je utożsamiać z jakimiś sytuacjami. Czy jak wpada taka rybka do
akwarium, to one dokładnie wiedzą, czy to jest jakaś nowa, czy już ją kiedyś widzieli. O, ale właśnie to a propos przyjaźni i tego, widzę, że na przykład jak dodaję jedną nową rybę, to jest takie zapoznanie i czasami są takie różne tańce i takie obwąchiwanie się z każdej strony, z ciekawością podchodzą do siebie, no a potem już pływają normalnie. I jeszcze jedno z moich pytań to jest, chodzi o kolory. Bo patrząc na akwarium, one są piękne, są złote, są czarne, czarno-białe, złoto-srebrne, pomarańczowe i nawet dzisiaj pisząc list do Mikołaja zamawiałyśmy każda inne kolory rybki, o ile pamiętasz. I teraz tak, czy to jest tylko dla nas taki odbiór wizualny, czy one też między sobą rozpoznają, że ta jest pomarańczowa, ta jest czarna, czy widzą kolory? A tu Cię zaskoczę i Ty znowu nie oglądałaś, ale mówię Wam o tym. Mea culpa. Nie, welony widzą więcej o jeden kolor niż ludzie. My widzimy tak jakby 3 podstawowe, one widzą 4 podstawowe kolory, ale za to niedobrze widzą w nocy. I moje jeszcze jedno pytanie, czy wielu gatunków zwierząt zauważa się takie łączenie w pary na długo, że mają jednych partnerów do końca życia, jak w jakichś tam okolicznościach ten partner jednak zostanie utracony, to pozostają same. Czy ryby są monogamistkami, czy jednak tam im niekoniecznie po drodze z biernością? Nie, to nie jest tak. U nas jest taka parka w akwarium, kapitan i Oranda zawsze za nią goni, ale ogólnie nie. I właściwie rozmnażanie, jak w ogóle wygląda tak rozmnażanie welonów? Samica wysyła sygnał samcowi, taki hormon, że jest gotowa, żeby złożyć jaja, ikrę i on wtedy za nią goni i próbuje ją tam muskać po brzuchu, żeby tę ikrę uwolniła i ją potem zapładnia, po czym oczywiście ją zjada, na przykład ojciec roku kapitan, tak właśnie robi. Ale też można na przykład oddzielić, jeśli załóżmy, że Oreo ma jakąś ładną dziewczynę i chciałabym, żeby miały młode, to można próbować je oddzielić, ale też nie wiadomo, czy wykażą się obopólnym zainteresowaniem. Ale też niektórzy hodowcy rozmnażają ryby ręcznie, to znaczy, że masują samicę po brzuchu w odpowiednim okresie do tego, ona uwalnia tą ikrę i potem tak samo robią z samcem. A jeżeli na przykład jest w... Jest w akwarium... W tym samym czasie kilka samic jest gotowe, wysyła te sygnały. To czy jest tak, że na przykład ten samiec do tej, której tam zawsze podpływa, czy on wtedy jakby... Tak. Jak on wybiera? 3 samice mają... Mieliśmy takie tarło i zresztą takie sytuacje zdarzają się głównie w oczkach wodnych, bo tam się zmienia temperatura na przykład z porami roku. U nas w akwarium jest mniej więcej ta sama stała temperatura, więc to tarło zachodzi inaczej, jest mniej przewidywalne. U nas już tak właśnie było po przyjeździe tych wszystkich nowych rybek i to było po prostu szaleństwo, każdy za każdym biegał. U niektórych gatunków są takie pary, które się łączą, na przykład... A jednak? Na przykład widziałam ogłoszenia o sprzedaży ryb i na przykład, że sprzedaje parę skaladów, która jest parą albo para dyskowców. Czy muszą być razem, nie sprzedają dziennie? Tak, ale u nas nie było tutaj. No i nawet mezaliansy się zdarzają, teleskopy z orandami. I przez to powstają dużo różnych ciekawych gatunków. Tak jak u innych par zwierząt, oczywiście, że są bardziej mile widziane takie włączenia jakby rasowe, natomiast fajne wyglądają właśnie mieszanki i często zaskakujące międzygatunkowe. Tak. Jakieś jeszcze pytania? Już wyczerpałam pytań na dziś. Staram się przekonywać Eddie do tego, żeby zaczęła działać na YouTubie, bo ma bardzo dużą rzeszę fanów, którzy ją śledzą. Podlinkuję oczywiście jej bloga i Instagrama. Dzięki. Zapraszam. Tak. No, jak Wam się podobało, jak zwykle łapka w górę, płetwy w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.